Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. W dzisiejszym filmie rozpocznę prezentację kolejnego rodzaju roślin, jakimi są anubiasy. Rodzaj ten obejmuje 8 gatunków, ale odmian trochę więcej. Nazwa naukowa rodzaju pochodzi od mitycznego Anubisa, egipskiego boga z głową szakala. Dlaczego tak? Nie mam bladego pojęcia. Musicie o to zapytać autora książki CRC World Dictionary of Plants Names, pana Umberto Quattrociego, czyli w wolnym tłumaczeniu niejakiego Huberta Czterookiego. To znaczy, moglibyście go spytać, ale niestety postanowił umrzeć i nie da się tego odkręcić. Można użyć tabliczki Ouija do rozmów z duchami, ale nie wiem, czy warto Czterookiego męczyć pierdołami. Może akurat być zajęty straszeniem jakiegoś znanego akwarysty, znaczy celebryty. A jeśli to kobieta, to celebryt fanny. Dzisiaj pogadam chwilę o Anubiasie Afzelii. Anubias ten rośnie w tropikalnych lasach, na bagnach, brzegach małych rzek, strumieni oraz w zabagnionych miejscach Sierra Leone, Senegalu i Gwinei, gdzie osiąga wysokość do 35 cm. Kłącze posiada grube, pełzające, często rozgałęzione o grubości do 1,5 cm. Korzenie pomocnicze grube, sznurowate. Liście sztywne, ciemnozielone, mięsiste, owalno-lancetowate o długości średnio 20 cm i szerokości średnio 8 cm. Blaszka liściowa ma czubek tępo zaostrzony i zwężoną podstawę i umieszczona jest na ogonkach krótszych od samej blaszki. Roślina posiada około 8 liści, nie więcej. Nerw główny z górnej strony blaszki lekko wgłębiony, a od spodu wypukły. Pozostałe unerwienie składa się z wielu wyraźnych bocznych nerwów, pomiędzy którymi znajduje się od 5 do 8 nerwów mniej widocznych. Powierzchnia liścia jest gładka, czasami dolna strona jest pokryta niezbyt licznymi włoskami. Kwiatostan o długości do 35 cm. Można spotkać wiele różniących się od siebie dość znacznie szerokością liści roślin, które pasują do tego szerokiego opisu. Możemy założyć, że mamy 6 odmian tego gatunku, chociaż jest możliwe, że istnieją podgatunki czystych Afzelii i ich form hybrydowych. Do tych 6 odmian zaliczamy Anubias congensis, wysokość powyżej 50 cm, liść gładki, ciemnozielony. Anubias lancelota, duża roślina, ale z węższymi i stosunkowo jaśniejszymi listkami. Dorosłe liście mogą być pofalowane. Anubias rubescens, podobny do lancelota, ale wypuszcza młode liście czerwono-brązowego koloru. Dorosłe liście są ciemniejsze i sztywniejsze niż u lancelota. Anubias angustifolia, jeszcze bardziej wąskolistny. Jego wysokość wynosi w akwarium około 40 cm. Utrzymuje jednocześnie dużo liści. Młode liście są też różowo-brązowe. Anubias ellipticus. W akwarium rośnie do około 40 cm. Liście szeroko eliptyczne, symetryczne w obu kierunkach, z lekkim zaostrzeniem na końcu. Anubias rotundifolia. Wysokość około 25 cm. Podobny do ellipticus, ale bardziej kompaktowy. Blaszki liściowe asymetryczne, lekko zaokrąglone u podstawy i wydłużone na końcu w postaci kropli. Roślina nadaje się do uprawy w dużym akwarium, ale najlepiej rośnie przy niskim poziomie wody lub w warunkach błotnych w oranżerii, gdzie wymaga rozproszonego oświetlenia i temperatury od 26 do 28 stopni Celsjusza latem i od 18 do 22 stopni Celsjusza zimą. Podłoże powinno składać się z gruboziarnistego piasku lub drobnego żwirku z dodatkiem torfu lub gliny, której nie należy stosować przy okazach słabych i chorowitych. Dobremu rozwojowi rośliny sprzyja wysoka wilgotność powietrza i częste spryskiwanie. W akwarium rośnie bardzo powoli, ale jest rośliną wieloletnią. Roślina ta nie jest bardzo wymagająca. Potrzebuje temperatury wody od 25 do 30 stopni Celsjusza. W chłodniejszej wodzie prawie przestaje rosnąć. Twardość wody nie wpływa znacząco na charakter jej wzrostu, a także odczyn wody. Ważna jest stała podmiana wody oraz utrzymywanie czystości w akwarium. Wraz z kumulacją materii organicznej na liściach pojawiają się zanieczyszczenia, na co roślina jest bardzo wrażliwa. Stare liście w takich warunkach zostają szybko zniszczone i roślina utrzymuje tylko 2-3 młode liście. Na warunki oświetleniowe nie bardzo wybredna. Korzystnie wpływa umiarkowane światło otoczenia lub zacienienie przez rośliny pływające. Przy nadmiarze światła na liściach pojawiają się glony, które mają bardzo negatywny wpływ na wzrost rośliny.
Długość dnia powinna wynosić około 11-12 godzin. Kłącze grube, pełzające, często rozgałęzione o grubości do 15 mm z bliznami po opadłych liściach. Boczne korzenie są grube, nitkowate. Dorosła roślina tworzy odrosty większe lub mniejsze w zależności od wielkości rośliny macierzystej. Ale aby tak się stało, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Najszybciej rozmnaża się poprzez dzielenie tego kłącza. Ponieważ roślina ta ma silny system korzeniowy oraz gruby warkocz korzeni, skład podłoża nie ma znaczenia, ale jest bardzo ważne, aby dodawać nawozy pod korzenie. Łatwo też rozmnaża się poprzez nasiona, które szybko kiełkują. Jednak mija nie mniej niż 5-6 miesięcy, zanim młode rośliny osiągną wysokość od 5 do 10 cm. Ta piękna roślina jest spotykana niestety dość rzadko, a to zapewne ze względu na jej rozmiary.